Witam na kanale Telka24. Dziś zaprezentuję działanie słuchawek dla graczy firmy Medion, model Eraser MD88980. To są słuchawki bezprzewodowe, które posiadają podświetlenie RGB. Bez większego problemu współpracują z komputerami, z Maciem, PS4, Xbox One, PS5, Nintendo Switch oraz innymi urządzeniami mobilnymi. Jeśli możecie napisać mi w komentarzach, w jakie wy gry gracie przy użyciu jakichkolwiek słuchawek, będę wam wdzięczny. Lub jeśli macie jakieś słuchawki, które uważacie za dość ciekawe, jeśli chodzi o graczy. Te słuchawki w tej chwili kosztują mniej niż 150 zł. Jak sprawdzam ostatnią cenę tych słuchawek w jednym z portali sprzedażowych. Słuchawki posiadają, oprócz tego, że są bezprzewodowe, też możemy je połączyć oczywiście przewodem. Mają wbudowane głośniki, które mają 40 mm średnicy i wbudowany akumulator, który ma 1000 mAh. Według producenta ten akumulator powinien wystarczyć na 12 godzin korzystania czy tam grania. Ja ze swoich testów, czy tam bardziej moja córka grała na tych słuchawkach, wytrzymywały te słuchawki między 8 a 10 godzin. Zależy, czy miała włączony mikrofon oraz podświetlenie tych słuchawek. Posiadają też ten, jak mówiłem, przewód, z którym możemy korzystać zamiast bezprzewodowego, to korzystać z przewodem. Jeśli chodzi o słuchawki, ma około 1,5 metra długości. Dobrze, zaraz te słuchawki wyciągnę z opakowania, zobaczymy je na żywo, jak wyglądają. Następnie je przetestuję z różnymi urządzeniami mobilnymi. Zobaczymy, jak działają. Tak się prezentują słuchawki po wyjęciu z opakowania. Mamy przewód zasilający, to jest jeszcze mikro USB. Oczywiście mikrofon, adapter, gdybyśmy chcieli korzystać z słuchawek bezprzewodowo oraz przewód, gdybyśmy korzystali z tych słuchawek przewodowo. Oczywiście są też same słuchawki. Jeśli chodzi o budowę słuchawek, są solidne. Jak mówiłem, mają wbudowany akumulator, działają około 10 godzin na funkcji bezprzewodowej. Oczywiście możemy sobie regulować słuchawki do wielkości naszej głowy. Jeśli chodzi o same przyciski na słuchawkach, mamy głośniej, ciszej, pokrętło. Equalizer to możemy zmieniać na tryb normalny, bass, 3D. Przycisk do uruchomienia słuchawek. Oczywiście się od razu słuchawki zapali, jak są uruchomione. Wejście na przewód, żebyśmy korzystali po kablu. Wejście na mikrofon, jeśli chcemy z tego mikrofonu korzystać, to od razu go podłączymy. Na drugiej słuchawce mamy przycisk do zmiany koloru słuchawek. Według mnie to jest taki bajer, raczej bym z tego nie korzystał, ale to jak niektórzy chcą korzystać, to mogą, wiadomo, zmieniać te kolory. Jeśli chcemy wyłączyć podświetlenie, tu przytrzymujemy przycisk. Włączenie, wyłączenie mikrofonu oraz wejście na zasilanie słuchawek są rozładowane, żebyśmy mogli je podładować, to wtedy podłączamy tutaj przewód mikro USB. Dobrze, teraz słuchawki zaraz podłączę pod konsolę, zobaczymy, czy współpracują akurat z PlayStation 4, bo mam to w domu. Testowałem też na PlayStation 5 u szwagra, to bez większego problemu działało z tym adapterem, wykrywa PlayStation i możemy korzystać z słuchawek podczas grania. Podłączyłem konsolę już pod monitor przenośny firmy Medialove. Zachęcam do obejrzenia recenzji tego monitora, jeśli go jeszcze nie widzieliście. Podłączymy adapter do PlayStation najpierw, następnie do Nintendo. Jak możecie zobaczyć w lewym górnym rogu, konsola wykryła słuchawki bezprzewodowe, ale nadal jest dźwięk, nie wiem, czy to słyszycie, z monitora, nie ze słuchawek. Trzeba wejść w ustawienia. Jak to było? Urządzenia audio. I tu mamy wybór. Wyjście ze słuchawek ma być tylko do czata głosowego, czyli z kimś gramy i rozmawiamy. Trzeba być cały dźwięk przeniesiony do słuchawek. Oczywiście też możemy regulować głośność w słuchawkach. Akurat w tej chwili jest dźwięk już ze słuchawek. Nie wiem, czy to będziecie słyszeli w kamerze.
I tak samo możemy wyregulować poziom mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu. Jak słyszycie, te słuchawki są dość głośne. Wezmę je teraz, przyciszę. Nie wiem, czy słyszycie, bo ja to słyszę akurat. W tej chwili nie słychać żadnego dźwięku. Wezmę na maksa. Dobrze, sprawdzimy teraz, czy słuchawki współpracują z konsolą Nintendo Switch. Tu się muszę przełączyć na Nintendo. Teraz jest podłączone Nintendo do monitora. Jak słyszycie, głos jest w tej chwili z monitora. Sprawdzimy, czy będzie ze słuchawek specjalnego adaptera. Konsola wykryła urządzenie przez USB. Jak teraz słychać lub nie słychać, nie ma żadnego dźwięku dochodzącego. Wezmę głośniej w słuchawkach. Mam nadzieję, że wtedy może usłyszycie, jak słychać dźwięk ze słuchawek. Słychać bez większego problemu. Podsumuję działanie tych słuchawek. Jeśli chodzi o same wykonanie, są według mnie bardzo dobrze wykonane za niewielkie pieniądze. Mamy tutaj dość miękkie te nauszniki oraz na górze. Córka nie narzekała, bo tu głównie ona z tych słuchawek korzysta. Jak możecie zobaczyć, podświetlenie jest nawet estetyczne. Nie, dla mnie to jest taki po prostu bajer. Córce to się akurat podoba. Może waszym dzieciom lub wam też się takie podświetlenia podobają. Jeśli chodzi o przewód, z którym możemy się też łączyć z urządzeniami mobilnymi, czy tam powiedzmy z telefonem, czy z komputerem po przewodzie, jeśli nie macie wejścia na USB, żeby działać bezprzewodowo. Ten przewód ma około 1,50 m długości. Czy to dużo, czy mało, to ciężko mi powiedzieć. Jest też dobrze wykonany. Nie widać, żeby się gdzieś przecierał. Czas pracy rzeczywisty tych słuchawek jest około 10 godzin, tak jak producent podaje 12, ale to mówię to też może dlatego, że córka akurat korzysta z podświetlenia głównie przy graniu. Jeśli chodzi o mikrofon, nie miała do niej żadnego zastrzeżenia ani znajomych, którzy z nią grają, bardzo ją wyraźnie słyszą. W drugą stronę tak samo, jeśli chodzi o głośność, ja sprawdzam też to słuchawki bardziej przy muzyce, ponieważ mało gram. Bardzo fajny mają basik, to mi się akurat podoba. Napiszcie w komentarzu, w jakie wy gry lubicie grać na słuchawkach, chętnie poczytam. Dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.